Cześć! W dzisiejszym odcinku opowiem o czymś, co mogło się wydarzyć tylko podczas komuny. W latach 70. warszawscy urbaniści spróbowali zrealizować jeden z najbardziej śmiałych i absurdalnych projektów. Mowa tu o przeniesieniu całego pałacu. Dobrze słyszycie, nie jakiegoś domku letniskowego czy kiosku, ale wielkiego dwupiętrowego pałacu. Jak się za to zabrali i czy im się to udało, o tym opowiem w dzisiejszym materiale. Aby wyjaśnić powód przesuwania budynku, musimy cofnąć się w czasie o 300 lat. Wtedy, na terenie dzisiejszego Placu Żelaznej Bramy, rodzina Radziwiłłów postawiła swoją rezydencję. Jeszcze nie wiedzieli, jakie to wywoła zamieszanie. Z czasem rezydencja ta przeszła w ręce Lubomirskich, stąd dzisiaj pałac jest znany pod nazwą Pałacu Lubomirskich. W XVIII wieku w tym miejscu wytyczono oś Sasko. Było to urbanistyczne założenie polskiego króla Augusta II Mocnego. W skrócie polegało ono na ułożeniu jego pałacu, ogrodu i koszar w jednej osi symetrii. Wszystko byłoby pięknie, gdyby nie pozycja Pałacu Lubomirskich. Stał on krzywo do osi symetrii, co zaburzało cały projekt króla. Od tego momentu wielokrotnie zastanawiano się, co z tym faktem zrobić. Sprawa doczekała się rozstrzygnięcia dopiero po II wojnie światowej, a dokładnie w 1970 roku. Wtedy, w ramach prac nad osiedlem Żelaznej Bramy, postanowiono uporządkować ten teren. Zabrano się m.in. za wspomniany pałac. Postanowiono obrócić go na oś Sasko i przy okazji zasłonić hale mirowskie. Uważano je wtedy za mało atrakcyjną, by nie powiedzieć brzydką, pozostałość po zaborze rosyjskim. Wyzwaniem całego projektu była skala przedsięwzięcia. Pałac ważył 8000 ton i zajmował 20 000 metrów sześciennych. Cała konstrukcja musiała być równomiernie obrócona o 74 stopnie. Obrót oznaczał, że mury dalej od osi obrotu muszą poruszać się nieco szybciej niż te położone bliżej osi, a brak zachowania owej równowagi mógłby spowodować uszkodzenie konstrukcji. Pałac podniesiono na hydraulicznych podnośnikach i umieszczono na 16 szynach. Między szynami a pałacem umieszczono specjalne wałki, po których toczono budynek. Obrót rozpoczęto dnia 30 marca 1970 roku, a następnie przez 49 dni przesuwano go na nową pozycję. 18 maja konstrukcja postawiona została na nowe fundamenty i stoi tam po dziś dzień. To jednak nie była pierwsza operacja tego typu w Warszawie. W nocy z 30 listopada na 1 grudnia 1962 roku wykonano przesunięcie świątyni przy dzisiejszej Alei Solidarności. Cofnięto ją o 20 metrów, tak aby zrobić miejsce dla nowej szerokiej trasy WZ. Przygotowania trwały miesiącami, ale samo przesunięcie wykonano w ciągu jednej nocy. I tu uwaga, było objęte tajemnicą. Władza komunistyczna obawiała się tego, że ludzie zaczną protestować, interpretując całe wydarzenie jako atak na Kościół katolicki. Wyobraźcie sobie zaskoczenie mieszkańców, kiedy rano poszli do pracy i zauważyli, że w ciągu nocy świątynia zmieniła swoje położenie. Dzisiaj dawne położenie świątyni możemy łatwo zlokalizować. Oznaczone jest kostką brukową na jezdni oraz chodniku. Dzięki wielkie za obejrzenie tego materiału i do zobaczenia. Cześć!